Witaj w Archiwum Historii Autorów. Zapraszamy Cię w podróż do świata nieograniczonej wyobraźni. To tu najwybitniejsi polscy twórcy, którymi opiekuje się ZAIKS, zdradzają tajemnice swojego warsztatu. W kameralnych rozmowach z dziennikarkami i dziennikarzami radiowej czwórki opowiadają o swojej artystycznej drodze, marzeniach i twórczości. Osobiste spotkania z autorami pozwolą Ci przenieść się do ich świata i dowiedzieć się czegoś nowego. Może również o sobie. Aha. Szanowni Państwo, witam Państwa najserdeczniej w kolejnej odsłonie cyklu AHA, czyli Archiwum Historii Autorów. To niezwykły cykl realizowany przez Stowarzyszenie Autorów ZAIKS. W ramach tych rozmów dziennikarze radiowej czwórki patrzą oko w oko, twarzą w twarz w najwybitniejsze twarze polskiej kultury. Spotykamy się z członkami ZAIKS-u, z ludźmi, którzy od lat działają na polskiej scenie. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluga, jestem dziennikarką czwórki, a dzisiaj ze mną wspaniała postać. Człowiek, którego oczy widziały miliony obrazów, ale w jak mistrzowski sposób przełożył te obrazy, abyśmy również my naszymi oczami mogli je oglądać. O tym przekonają się Państwo podczas tej rozmowy. Zajrzymy za kulisy tworzenia tych fotografii. Fotograf, fotoreporter, laureat wielu nagród, naczelny wielu działów fotograficznych. Człowiek, który współpracował z agencjami zagranicznymi, między innymi, to chyba najdłużej, o tym się przekonamy, z Agence France Presse. Dzisiaj jest z nami pan Wojciech Druszcz. Panie Wojciechu, dzień dobry. Dzień dobry. A wie pan, co jest świetne w pańskiej biografii, poza tym, że wszystko? Że pan się urodził w walentynki. No właśnie. To prawda? To Dobrze jest podają prawda. internety. 14 lutego urodzony Wojciech Druszcz. Ułatwiłem zadanie moim znajomym, którzy mają już zakodowane, że w walentynki trzeba mi złożyć życzenia. No i czego życzą co roku? Miłości. A nawiązując tak... Miłego dalszego ciągu. Miłego, tylko miłego. No właśnie o tym, czy był taki tylko miły, to dzisiaj sobie porozmawiamy. Trochę podczas tego spotkania pewnie różnie bywało, ale o te walentynki chciałam zapytać w kontekście tego, czy miłość w jakiś sposób naznaczyła pańskie życie. Może miłość do fotografii, ale nie wiem, może do ludzi, dlatego tak pan ich portretuje. Wie pani co, ja się tak kiedyś zastanawiałem, że ja w zasadzie nie ma we mnie złych, że tak powiem, nie wiem jak to określić. Ja na ogół ludzi lubię i nigdy nie, i nawet takich, z którymi no, mam relacje, być może z różnych powodów nie najlepsze, też nie mam specjalnie do nich żalu i też nie mam jakiejś zapiekłości. Jestem po prostu, można powiedzieć, otwarty na ludzi. Zanim włączyliśmy kamery, pewnie trochę tych rzeczy, które padły przed włączeniem kamer, również teraz, kiedy już kamery działają, tutaj się pojawi, ale ja pozwoliłam sobie na taką refleksję, kiedy oglądałam pańskie zdjęcia. Można znaleźć dzięki ośrodkowi Karta między innymi, ale nie tylko, takie zestawienia pańskich fotografii w internecie. My też podejrzymy za chwilę trochę w albumach, które pan przyniósł. To tak patrzyłam na te zdjęcia, one tak mijały jak taka prezentacja i skojarzyły mi się dwa słowa: dobro i nadzieja. I to jest też to, o czym pan mówi. Jest takim pan człowiekiem, który zawsze widzi nadzieję i taką też szklankę do połowy pełną? No, myślę, że tak. Wie pani, natomiast strasznie mi trudno siebie oceniać, bo to nie chcę wyjść na człowieka, który tak wspaniale sam siebie ocenia. To już jest... Nie znaliśmy się wcześniej, ja to wzięłam tylko z pańskich fotografii, więc To zastanawiam jest mi się... bardzo przyjemne. Tak jest. Ma pan taką świadomość, czy ma pan takie podejście do tej pracy, że poprzez zdjęcia się pan wyraża? Że pana też widzimy w tych zdjęciach, choć trochę się pan chowa za kamerą? To znowu jest nie do mnie pytanie, tylko raczej do odbiorców, bo ja być może nie robię tego w pełni świadomie. No, trochę chyba ma pani rację. Gdybym pana zapytała, to jest rozmowa o sztuce, o tworzeniu. Jakim obrazem pokazałby pan twórcę? Jak mówię słowo twórca, to jaki obraz się panu kojarzy? No, dobre pytanie. Może być szybkie skojarzenie. Twórca. To jest, Jezus Maria, to mi pani zabiła ćwieka. A może to jest Melchior Wańkowicz z pana portretu? Być może. Albo Kieślowski z pana portretu? Być może. Albo Kapuściński z Albo pana Kapuściński. portretu? Z kultowych portretów.
Jak pan myśli twórca, to pan widzi konkretne osoby, czy raczej, no właśnie, Wie pani, ja myślę, że jak szedłem robić zdjęcia, to nigdy nie widziałem, znaczy nie, no tak, no, pokazuje mi pani. widzą, pokazuje. Pana już nie będę zaraz Okej. rozpraszać, już zamykam. Kiedy pan szedł robić zdjęcia, Kiedy szedłem robić zdjęcia, to oczywiście to, co artysta sobą reprezentował, miało jakieś znaczenie, ale głównie chodziło mi o to, żeby pokazać człowieka, po prostu człowieka, czyli troszkę go obrać z tego jego, z tej jego, że tak powiem, pozy? pozy i pokazać normalnego człowieka, bo wydaje mi się, że takie portrety są najprawdziwsze, no, po prostu. To skoro zaczynamy nie od pana, tylko od portretowanych przez pana wybitnych ludzi, ta galeria postaci jest naprawdę barwna. Powiedzieliśmy Melchior Wańkowicz, Ryszard Kapuściński, Krzysztof Kieślowski. Jaki miał pan patent, o ile miał pan taki patent i czy pan go miał od razu, czy pan go sobie przez lata pracy wyrobił, żeby takie mocne osobowości jednak zamknąć w tym portrecie, który pan chciał uzyskać? No więc właśnie, ja miałem taką metodę, że po prostu nie używałem, znaczy nie chciałem pokazać temu portretowanemu za bardzo techniki, to znaczy świateł, no to ja musiałem być bardzo ukryty, a ten fotografowany musiał trochę zapomnieć o tym, że ja przyszedłem robić mu zdjęcia, tylko musiał zachowywać się względnie normalnie, przepraszam, złe określenie, względnie swobodnie, bo każdy człowiek przed aparatem usiłuje grać i Ma pan wybiera takie sobie doświadczenie, miny. tak, że sobie włącza się aparat, a wszyscy tam uśmiech numer 5. No tak. No chyba, że co mi się też parę razy zdarzyło, na przykład w przypadku Lema, który był zdecydowanie zdenerwowany moją obecnością, w ogóle nie lubił fotografii i chciał, żeby jak najszybciej się to odbyło i po prostu kiepsko było współpracować. On nie lubił, ale i na to znalazłem sposób. Jaki uśmiech szelmowski, to musi pan opowiedzieć, jaki? Nie, wiecie pan, ja mam taką, że tak powiem, dewizę, że w fotografii wielkim artystą jest przypadek, a człowiek jest, może troszkę powinien mieć pokory w stosunku do przypadku, bo z powodu różnych przypadków wychodziły mi naprawdę fantastyczne zdjęcia i taki jest przypadek Lema. Po długich staraniach udało mi się przez przyjaciół z Tygodnika Powszechnego załatwić wizytę u Lema. Miało to być ilustracja do jakiegoś artykułu, wtedy pracowałem w magazynie Gazety Wyborczej. I on mnie przyjął, ale powiedział tak: proszę pana, oczywiście już się zgodziłem, trudno, wie pan, niech pan przyjdzie, ale ja będę załatwiał też swoje sprawy. Tu przyjdzie taki pan, z którym muszę też załatwić sprawę scenariusza. Wie pan, a pan sobie niech pstryka. Ja już nie lubię, jak ktoś mówi, że się pstryka zdjęcia, bo to jakby troszkę ujmuje mi jako... No jasne, trudny początek, trudny początek. Przyszedłem do niego, do tej willi i widzę, że on się gdzieś usadził w kącie z tym facetem i mu tłumaczy,
żadnego scenariusza na podstawie jego książek nie będzie, ponieważ wy, filmowcy, to przyczepicie takie jakieś czułki i już jest kosmita, a mnie w tych książkach o zupełnie co innego chodzi. Był zły jak piekło, spławił tego faceta i jest taki moment, ja mówię, czy mógłbym pana prosić, żeby pan usiadł tutaj, przy biurku. On niechętnie usiadł i ja nagle widzę cud, bo on usiadł tak na tle okna, a tam w tym oknie odbijały się lampy, które wyglądały, jakby za oknem leciały UFO. Co najmniej UFO. latające talerze. Myślę, kurczę, no cud, no, przypadek. Wyczekałem taki moment, kiedy on był taki bardziej swobodny i już w ogóle nie reagował na aparat i zrobiłem to zdjęcie. Jeszcze był zmierzch do tego, więc to wszystko tworzyło pewien klimat całego zdjęcia. No więc takie cuda właśnie. Jak zobaczył to zdjęcie, obiekt fotografowany, co powiedział? Nie konfrontowałem z nim tego na wszelki wypadek. Panie Wojciechu, a kto pana fotografuje? Komu pan pozwala siebie fotografować? Nie, no ja się sam fotografuję. No nie, naprawdę? Tak. No a kto mnie może fotografować? Nie, no nie ma takich okazji specjalnie do fotografowania. No tu mamy sporo różnych albumów, mnóstwo wystaw, kraj, świat. Do każdej wystawy jest dołączony taki program wystawy, zawsze jest tam zdjęcie autora. Rozumiem, że to wszystko selfiaki, jak się Selfie. dzisiaj mówi. Tak jest. Ale nie telefonem selfie, Nie. tylko szanujmy się Nie. aparatem. Tak jest. O tych selfiakach porozmawiamy sobie jeszcze na deser, bo nie da się ukryć, że akurat pańska dziedzina to jest taka, która, jakbym zapytała, co się zmieniło w fotografii, to może pan zupełnie spokojnie powiedzieć wszystko. Od czasów, kiedy Nie, pan no, zaczynał, wie pani, a dzisiaj? Pytanie, czy to jest ta dobra zmiana, ale do tych walentynek chciałam wrócić i pańskiego urodzenia 14 lutego i do tego, dlaczego pan wybrał taką drogę zawodową, bo nie ma przypadków, są znaki, to po tacie, to po mamie, to z To jest artystycznego właśnie domu. jeszcze jeden przykład przypadku. Miałem pracować w filmie. I w filmie... Miał pan zdawać w ogóle nawet do szkoły Tak, chyba filmowej. Tak jest. I film, w którym miałem uczestniczyć, jako tam 6. operator, czy tam w ogóle jakąś rolę zupełnie podrzędną, ale był taki taka świetna postać kina, nazywał się Wol. I on mi obiecał, oczywiście to było długie były podchody, żeby się do niego udać. On jako kierownik produkcji i w ogóle i osoba, która decydowała w sprawach angażów również, obiecał mi pracę przy nowej produkcji. No ale mijał czas, produkcji nie było i ktoś mi zaproponował pracę w Centralnej Agencji Fotograficznej. Musiałem zarabiać jakieś tam pieniądze, więc się zatrudniłem z myślą, że to kwestia chwili. Film nigdy nie powstał, a ja się tak wkręciłem w tą fotografię, no, że już zostałem do końca swojej zawodowej, czy nie wiem jak to określić. No kariery, czy właściwie Kariery. cały czas pan jest, to już pewnie się z tego nie, to jest takie zajęcie, z którego się nie wychodzi. Tak się wkręciłem w tę fotografię. Co pana tak wkręciło? Jest tyle różnych rzeczy, które mi się tam spodobało. To, że się działa z tym aparatem, że się fotografuje rzeczy, które się dzieją, że się potem można to oglądać w Pokazać gazetach. innym, no jasne. Nie zapomnę swojej pierwszej publikacji. To było bardzo zabawne, bo... Czy to już był od razu New York Times, czy jeszcze nie? Nie, tam był ekspresiak wieczorny. No wspaniale, niech pan opowiada. Rzecz była taka, że
Przyjeżdżała do Polski taka para rosyjskich wielkich filmowców i trzeba ich było sfotografować na ich przylot na lotnisku. Nikomu z tych wielkich fotografów się nie chciało, ponieważ oni przylatywali wieczorem i wiadomo było, że o tym nikt nie będzie pisał, tych zdjęć w ogóle nikt nie będzie publikował, ponieważ cykl produkcyjny był taki, że do porannej gazety to była za mała wiadomość, a poza tym się potem działy jakieś premiery, wielkie spotkania i to było dużo ważniejsze niż ale trzeba było zrobić. Ja z ochotą pobiegłem, oczywiście zrobiłem to zdjęcie i otóż okazało się, że zdjęcie się ukazało w Ekspresie Wieczornym z podpisem Fotocaw Druszcz. Jezus Maria, co za fantastyczna sprawa. Kupiłem kilka egzemplarzy tego Ekspresu. U mnie w domu leżał w bardzo widocznym miejscu. Przez długi czas, już dawno się zdezaktualizował. No taki był mój debiut fotografa. A czy to chociaż była wdzięczna para do sfotografowania, czy nie bardzo? No to był Bondarczuk i jego żona, która była dosyć znaną gwiazdą radzieckiego kina wtedy. Nie, no, tak, tylko sytuacja była taka, no, po prostu przechodzili do samochodu. To takie zdjęcie dosyć... Zaraz pan no, powie, że przypadkowe, no jak z tymi przypadkami. Właściwie trzeba było mieć podstawową sprawność fotograficzną i nic poza tym. No, tak to jest, tak wygląda głównie najczęściej praca w agencjach, no niestety. Ale myślę sobie, że w pańskiej pracy i też efekty pańskiej pracy pokazują, że tam było jeszcze jedno słowo i to nie było słowo przypadek, tylko tam było słowo na T, mianowicie talent. Jak pan patrzy jako artysta na talent? To jest coś, co się rozwija i u pana się rozwijało z czasem pracy, czy zawsze pan Rany miał boskie, oko? czy To ja będzie mam trudny swoim, wywiad, a jak? No wie pani, to bym wykazał próżność niezwykłą. Ale ja pana Ja nie zapraszam. wiem, Jak ktoś pyta, to nie jest próżność. Jakby pan sam opowiadał, to tak, ale ja pytam. No tak, ale ja nigdy pod takim kątem nie rozpatrywałem tego, że talent. No, to jest dosyć istotny element w każdym artystycznym zawodzie, oczywiście. Szczególnie w fotografii takiej, która, no może to ja bym nie nazwał talentem, tylko trzeba mieć umiejętność dostrzegania rzeczy, których inni ludzie nie dostrzegają i dostatecznie być sprawnym technicznie, szczególnie Czyli wtedy, trochę kiedy... rzemiosła, czyli trochę też rzemiosła. Tak. No i właściwie to wystarczy do tego, żeby zrobić bardzo dobre zdjęcie. Tylko tyle i aż tyle, jak to się ładnie No mówi. właśnie. Dostał pan jedną z nagród, którą pan dostał. Jest nagroda imienia Cypriana Kamila Norwida. Bardzo mi się podoba to, co zostało powiedziane czy napisane w uzasadnieniu tej nagrody dla pana. Jeśli pan pozwoli, to ja przytoczę. Wojciech Druszcz jest 100% portrecistą. W fotografiach z PRL-u, obrazach solidarnościowych strajków, w upadku ZSRR i podczas wojen na Kaukazie interesuje go opowieść o człowieku. W równym stopniu w zdjęciach z Maroka, jak i z polskich ulic Druszcz szuka człowieka. Próbuje zajrzeć mu w twarz. Stara się do swojego bohatera zbliżyć, pozbawić go historycznych naleciałości, zabrać go z jego czasu, uczynić uniwersalnym. 100% portrecista. Tak pan też o sobie myśli, jak pan odebrał ale to uzasadnienie? tam jest jedna Ja wycięłam niekonsekwencja. fragmencik Ja tylko bym wzięłam. go nie chciałbym szczególnie przy tych zdjęciach Zabrać go z czasu. zabrać go z czasu. Ja tak nie odebrałam, a bo skupmy się to- na 100% portreciście w tym Bo to uzasadnieniu. jest dosyć ważny element tego portretu, szczególnie przy fotografii sytuacyjnej,
kiedy się wyciąga jakąś postać. Wyciąganie człowieka z czasu. Ale ten 100% portrecista, od tego zaczęliśmy. Pan mówi, lubię ludzi. Więc na portretach pokazuje pan tych ludzi. No tak, no staram się. Właściwie muszę powiedzieć, miałem jedną, nikt tego na szczęście nie zauważył, ale ja tam dostałem wyróżnienie na WordPress Photo i ja tych zdjęć nigdy nie pokazuję. Bo moim zdaniem to była moja lekka wpadka. No ale już pan teraz o tym mówi, to musi pan nam przypomnieć, co tam się działo. To był taki cykl zdjęć zrobiony takiej pani, która była mocno upojona alkoholem. W zasadzie osoba z marginesu, która zrobiła cały show przed aparatem, nie mając świadomości, że ją fotografuję. Ja z tego złożyłem historię i wysłałem na WordPress Photo, ale to było nawet, można powiedzieć, zabawne, ale jakiś mi został niesmak po tym i już tego nigdy potem nie pokazywałem ani nie chwaliłem się tym. Ale zdjęcia musiały być dobre, skoro zostały nagrodzone. No. Abstrahując od sytuacji, od oceny, od człowieka, który był w takim, No a nie tak, innym no to była momencie, to taka- jednak rzemiosło tutaj zadziałało. No, myślę, że tak, no, co mogę powiedzieć. Zdarzyło się panu wstrzymać spust migawki, to znaczy nie nacisnąć spustu. Wiele razy miał pan takie sytuacje, że pan zdecydował się nie robić zdjęcia? Nie, zdjęcie zawsze robiłem, tylko potem z niego ewentualnie nie korzystałem i tego zdjęcia potem nie publikowałem, ale zawsze to już odruch, To już odruch. to już odruch. Wracając do początków pańskiej drogi, wiem, że pańska mama nie miała okazji zobaczyć pańskich zdjęć, bo ona odeszła, kiedy pan miał mało lat, 11 lat, to bardzo Tak. małe dziecko, ale był pański tata, który pracował jako dziennikarz, bardzo różne losy Tak. wojenne. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Rozumiem, że fotografia i taka fotoreporterska fotografia to też taki dziennikarski trochę ukłon w stronę taty? Mieliście No, taką relację? fotografię, no, tata mnie bardzo wspierał, no i nie powiem, że nawet pomagał w pewnych sytuacjach, ale szczególnie na samym początku to on mi pomógł dostać się do CAF-u, ale później już zupełnie sam na własną pracowałem na własną karierę. Potem pracowałem w Głosie Pracy. To był taki dziennik, jeden z głównych dzienników, bo to był Centralnej Rady Związków Zawodowych, gazeta codzienna. Tam pracowałem prawie 10 lat, a potem ponieważ w tym Głosie Pracy to był zresztą bardzo dziwny dziennik, bo w tamtych czasach pracowali tam prawie wyłącznie dziennikarze, którzy byli zesłani przez Biuro Prasy KC, że tak powiem, bo to był trochę boczny tor. Taki niebyt trochę, tak? Gdzieś tak, żeby się... więc naczelno... Dobre towarzystwo. Tak jest. No, był Ligiusz Lasota, był naczelny po prostu, był Jerzy Iwaszkiewicz, Iwaszko, był cała Plejada, gama różnych takich, cała plejada właśnie takich dziwnych postaci, która w tym głównym nurcie gazetowym nie mogła uczestniczyć, ponieważ coś tam przeskrobała. W każdym razie w tej gazecie był, szczególnie to była taka pani, która była zastępcą redaktora naczelnego, która przyszła z Trybuny Ludu, która miała ambicje, żeby to była gazeta nowoczesna.
No więc dawaliśmy fotoreportaże na pierwszych stronach, były duże zdjęcia. To zresztą nie miało żadnego znaczenia, bo przy tym druku to było... Nie wyglądało zbyt efektownie, Nie tak? wyglądało zbyt efektownie, ale... I w związku z tym ja robiłem właściwie, pracując wtedy, właściwie wszystko. Robiłem reportaże, robiłem portrety. Właśnie zacząłem wtedy fotografować portrety. Robiłem dużo sportu, fotografowałem. Do sportowca to jeszcze dojdziemy, bo to jest też ciekawy etap w pańskiej No właśnie. karierze. Ale wtedy na początku rzeczywiście miał pan taki pełen przekrój, rozumiem, rzeczy, które pan łapał w obiektywie. Tak. Zacząłem od fotografowania tak zwanych dziur w ziemi, to znaczy dla stołecznej gazety, czyli dla tego działu, który się zajmował sprawami Miejskimi. miasta, Aha. to fotografowałem, a że tu dziura, że tam coś się zawaliło. No Naprawdę takie, i mówiliście na to tak zwane dziury w ziemi i tak, Tak. robiliście takie dokumentowanie, wyciąganie haków na to, co w Tak. mieście nie działa, tak? Tak Fotograficzne. Jest, tak jest. No a potem, ponieważ raz w tygodniu w niedzielnym wydaniu pokazywały się fotoreportaże. No więc wymyślałem te fotoreportaże i to były różne reportaże, które później zaliczano do tak zwanej fotografii społecznej. Była taki Kategoria. taka kategoria, że tam obrazki ze wsi, a to no różne, począwszy od na przykład kiedyś zrobiłem taki fotoreportaż o tym, jak Fijewski przygotowuje się do roli Łatki w Dożywociu. Więc cały ten makijaż, potem jak ćwiczy, całe zaplecze za kulisami. No taki fotoreportażyk, ale były też zwykłe produkcyjniaki z budowy Huty Katowice albo z budowy trasy łazienkowskiej czy dworca centralnego. No i dużo sportu. Mówię właśnie. Wtedy bardzo mnie to kręciło. I to było chyba powodem tego, że zaproszono mnie do sportowca, żebym tam zaczął pracować. To była dziwna bardzo redakcja, ale ja się po miesiącu czy dwóch zorientowałem, że to nie jest dla mnie zabawa. Bo dziwna redakcja, czy nie ta Z fotografia? dwóch przyczyn. Po pierwsze, to, że się właściwie staje fotografem monotematycznym. Brakowało Że mi... jest zamknięty katalog, tak? Rzeczy, No tak, które a można jeszcze złapać. do tego w ramach tego sportowca był podział na pewne dyscypliny. I ja miałem różne dyscypliny takie, które były w obowiązku. Przydziałowe, tak? Tak, przydziałowo i fotografować na przykład rugby albo tam jakieś takie zupełnie niszowe, ale też No ale Irenę lekkoatletyką. Szewińską pan tak portretował. Przecież No te tak, zdjęcia Ireny Szewińskiej, chociażby No tak. ze no, sportowca, No tak. wspaniałe. I to, a poza tym tam była dosyć paskudna atmosfera, nie między fotografami, tylko, no powiem, naczelny był bardzo apodyktyczny i ta jego apodyktyczność polegała nie tylko na tym, że wybierał zdjęcia, ale on też rozgrywał ludzi No między jasne. sobą. I usiłował mnie rozegrać z takim bardzo znanym fotografem sportowym, który był naprawdę mistrzem na tamte czasy w fotografii, ale
mówię, głównym powodem, dla którego ja się stamtąd wycofałem, było to, że sobie pomyślałem tak, i będę fotografował wyłącznie sport, to jest fajne jako dodatek, ale nie jako główne zajęcie, a poza tym soboty i niedzielę Wszystko na meczach. wyjęte z życia. Gdzie no. tu miejsce na życie towarzyskie i uczuciowe, tudzież rodzinne? No właśnie, o to chodzi. No więc się wycofałem, ale akurat wtedy pojawiła się szansa na to, żebym mógł współpracować z literaturą, która wtedy powstała. Ale jaki przeskok. Jak No, w ogóle, jak prawda? pan wszedł dziury w ziemi, w jezdni, Irena Szewińska, jaka Więc po prostu wspaniała ja droga. twierdzę, że ja byłem fotografem super uniwersalnym, bo fotografowałem wszystko. Nawet modę, nawet reklamy robiłem. Nawet byłem fotografem na planie filmowym. Zresztą abstrahując, to była najbardziej nudna praca, jaką w życiu wykonywałem i powiedziałem nigdy więcej. Bo Dlaczego? No bo tam się... Tam wszyscy grają, nie ma nic prawdziwego. tam po prostu się czeka. Jest jakieś ujęcie, głównie polega na czekaniu ta praca. No. No, przepraszam panie Wojciechu, ale ja słyszałam czy czytałam, że bo można namierzyć się trochę wywiadów z panem w internecie i podobno najdłużej to się na Wałęsę czekało, gdzie przyjedzie. I to był ten moment, kiedy pan pracował, No tak. czekając, więc nie No tylko na tak, planie filmowym. Dobrze, ale to był moment, czy jeden dzień, czy dwa, a tutaj właściwie przez cały okres kręcenia filmu jest jakaś scena i czekamy. Bo tutaj muszą światło ustawić, ustawić plan, potem przychodzą aktorzy nie do końca jeszcze przygotowani, bez makijażu, no więc nie będę ich fotografował, jeżeli to ma być werk do filmu, no to musi być prawie do... No i tak to trwało. Kompletnie mi się to nie podobało. Poza tym tam nie było właściwie... Mój udział był wyłącznie taki, że ja byłem aparatem na statywie, który ma sfotografować scenę, którą ktoś inny wymyślił, ktoś inny oświetlił, a ja mam tylko za mało, to dla mnie było... Za mało tam było miejsca na sztukę i na talent, O tak. o których rozmawialiśmy. Okropne mam 2 pytania do pana, Bardzo które proszę. zadam, ale pan może na mnie nakrzyczeć, bo to są takie najgorsze pytania, które można zadać O Jezus, twórcy już takiemu się jak boję. pan. No właśnie, bo jak można zapytać o ulubione zdjęcie, czy o ulubioną gałąź fotografii? Bo mówi pan tak, w sporcie to nie bardzo mi pasowało to, że jednak ta powtarzalność, tutaj się czekało, nie miałem za bardzo. Jak szybko się pan przekonał, co jest pańską ulubioną dziedziną fotografii, czy tym wątkiem w fotografii, bo robił pan wszystko. Mógł pan wybrać w pewnym momencie, tak? To, że wybrałem portret, to też był przypadek. No naprawdę. Nie, to jest po prostu powtarzający się refren. Ja pani, pracowałem dla literatury, robiłem dużo zdjęć właśnie portretowych różnych właśnie ludzi związanych z literaturą, a w ogóle z kulturą. Potem pracowałem dla kultury. Też dużo robiłem portretów. W pewnym momencie miałem takiego znajomego przyjaciela z Tarnowa, który był dyrektorem BWA w Tarnowie. Biuro Wystaw Artystycznych. Tak. Który powiedział, ja ci zorganizuję tu w Tarnowie wystawę. Mówi, co byś chciał pokazać? Ja mówię, no nie wiem, no a co byś ty proponował? On mówi, ja tak przeglądałem twoje archiwum, to ty jesteś portrecista. Daj mi wszystkie swoje portrety, ja ci zrobię wystawę. I rzeczywiście, pierwszą wystawę właśnie zrobił mi z moich portretów, które robiłem w kulturze i w literaturze. No i tak się zaczęło. No a potem już było tak, że na przykład jak zacząłem pracować
w Gazecie Wyborczej, to już jak był jakiś wywiad, no to Druszcz pójdzie oczywiście. Zrobi zdjęcia portretowe do wywiadu. No i tam też miałem takich parę małych sukcesików, bo jak mnie wysłano na zdjęcia do księdza profesora Tischnera, czego się bardzo bałem, bo ja nie... Taki otwarty człowiek. Bał się go pan? No bałem się, bo ja sobie myślę, ja jakby... No, nie chcę mówić, ale Nie za blisko kościoła, a nie tu za jednak blisko, trzeba pokazać księdza. A tutaj trzeba pokazać jasne. księdza. No więc, Wszystko rozumiem. Ksiądz też człowiek pewnie. No, też, to tak. no właśnie. ale on się okazał być takim, to się teraz mówi, luzakiem i takim fantastycznie współpracującym człowiekiem. Zabrał mnie do Łopusznej, do swojego miejsca urodzenia, do swojej matki. Byłem z nim na wykładzie w szkole teatralnej. No, spędziłem z nim kilka dni i to było naprawdę, to była fantastyczna sesja. A potem dostałem list od niego. Po ukazaniu się, w tym albumie jest list z podziękowaniem i to mi sprawiło największą przyjemność. O tu. Tak? Proszę przeczytać, no jasne. Szanowny i drogi panie Marku, bo ja też jestem dwojga imię, żeby było Marek wiadomo. Wojciech oczywiście. No nie. Przy takich zdjęciach tekst jest zbyteczny. Stwarza pan poważną konkurencję Żakowskiemu i Michnikowi. Chłopcy się męczą, żeby o czymś opowiedzieć, wydają gazetę, a potem okazuje się, że jest to niepotrzebne. Serdeczne dzięki. No, łączę serdeczne wyrazy. Niech pan nie Pozdrowienia, zamyka. szczęść Boże. To ja pokażę. No to ksiądz profesor Józef Tischner podsumował. Myślę, że to do wielu pańskich zdjęć, do wszystkich można No ale wziąć ten miło, że podpis. akurat od niego dostałem taką laurkę. Czasami jest tak, że osoby, których się najbardziej obawiamy, są dla nas najprzyjemniejszym zaskoczeniem. No właśnie. Powiedział pan o tym, że w Gazecie Wyborczej, magazynie miał pan kilka takich małych sukcesów. Tischner to jeden z nich, a pozostałe? No właśnie, wbrew pozorom, zdjęcie Lema. Mamy tutaj? Też w tym albumie znajdę? W portretach? Jest, chyba jest to zdjęcie. szukam. W którymś Nie. z tych albumów, ja zaraz poszukam. Tu mam. Ja bardzo lubię pańskie zdjęcia Sławomira Mrożka. Nie tylko tak, te, a ale tak. również inne, takie wszystkie te właśnie profilowe. Tylko, że tu jest źle wydrukowane za ciemno, Aha, ale a jest. i ono jest w kolorze w ogóle, także tutaj To jest to kosmiczne. Nazwijmy je tak w dużym skrócie. No dobrze, pokazuję zdjęcia. Ja myślę, że ta rozmowa w pewnym momencie może zrobić się takim przeglądaniem albumu z fotografiami, ale no właśnie, czy to jest tak, że fotograf się trochę ukrywa za aparatem? Czasami się mówi, że aktor się ukrywa za rolą, trochę siebie przemyca, ale jednak się ukrywa w pewien sposób. No dziennikarz się świetnie ukrywa za pytaniami, dla nas najgorzej o sobie samym opowiadać. To A pan też tak ma? Ukrywa się fotograf trochę za ja aparatem? mówię, że zawsze, że lepiej się czuję po tamtej stronie aparatu, tej, gdzie mogę patrzeć i podglądać, a nie być podglądanym i podpatrywanym. I podpytywanym. Wędrowaliśmy I przez podpytywanym. pańską karierę, byliśmy w literaturze, byliśmy w kulturze, ale takim ważnym elementem w pańskim życiu jest wyjazd zagraniczny. Wyjechał pan z żoną do Maroka. Tak. Tam się zaczęła przygoda z Agence France Presse. Zobaczyli pańskie zdjęcia i Nie, powiedzieli, to musi było, pan to dla nas było, pracować. To było trochę inaczej. Wyjechałem, dostałem zakaz wykonywania zawodu. Przez chwilę się kręciłem jeszcze, ale żona dostała propozycję pracy w Maroku, bo jest matematykiem i tam dostała kontrakt. Pojechaliśmy do Agadiru i tam spędziłem 3 lata. Miałem aparat, więc fotografowałem, ale to już w zasadzie było fotografowanie dla
czystej przyjemności, bo na razie nic z tą Można fotografią było zrobić. nie można było zrobić. W międzyczasie Agence France Presse, które przedtem nie miało swojej, że tak powiem, komórki fotograficznej, postanowiło stworzyć całą agencję fotograficzną. Przedtem była tylko informacja, teraz miała być też fotografia. I między innymi, ponieważ w Polsce Polska znana była z tego, że tu się ciągle coś dzieje, postanowili otworzyć biuro. Niezmiennie. No właśnie, niezmiennie. Niezmiennie. To prawda. Postanowili otworzyć tu biuro. Moja przyjaciółka, paru moich przyjaciół pracowało to wtedy w AFP i mnie zarekomendowali. No i tak się to stało, chociaż to się odbyło dosyć dziwnie, bo najpierw pracowałem, ale ponieważ jak to Francuzi nie do końca mieli przemyślane, no bo owszem, ja robiłem zdjęcia, ale nie miałem jak tego wysyłać, no, bo znaczy był zwyczaj wysyłania w tamtym czasie przez różnych ludzi, którzy lecieli do Paryża. Szło się na lotnisko i po prostu prosiło się ludzi, żeby to, a kurier z lotniska zabierał. No ale na newsy to była dosyć kiepski sposób, droga, bo zdjęcie dochodziło co najmniej po 2 dniach, czyli już dawno było passé. Passé, bien sûr. No więc w pewnym momencie sobie pomyśleli, a nic się nie dzieje, to było 85, to my na razie zawiesimy to biuro. Ale obok, na Pięknej, gdzie mieściło się AFP, był też Reuters i AP. I oni mnie chętnie przyjęli i ja trochę robiłem dla AP i trochę robiłem dla Reutera. No ale po jakimś czasie nagle AFP zorientowało się, że jednak tu zaczyna być gorąco, więc potrzebują fotografa. Więc mnie wyposażyli w jakąś super nowoczesną maszynę do wysyłania zdjęć. Ta super nowoczesna polegała na tym, że się trzeba było zrobić zdjęcie, obrobić, że tak powiem... W aparacie, tak? Nie w aparacie. Normalnie w ciemni trzeba było zrobić odbitkę. Pospieszyłam się, przepraszam. To trochę później. Pomyślałam dzisiejszymi czasami, bardzo przepraszam. Potem nakładało się na wałek, potem się łączyło z Paryżem, co wcale nie było takie proste i tam z tego wałka to zdjęcie było sczytywane i tam w Paryżu je odbierano już po 10 minutach. To było wow. Wtedy to było wow. Natomiast po jakimś czasie to już ta technika była bardziej, że tak powiem, nowoczesna, bo miałem takie urządzenie, dostałem, zresztą to było zabawne, bo dostałem to urządzenie przez ambasadę francuską, pocztą dyplomatyczną przysłane, bo był zakaz na nowoczesne technologie. W Polsce jeszcze wtedy nie można było z zachodu, znaczy nie Polacy bardzo chętnie, ale po tamtej stronie był, że tak powiem, szlaban na te rzeczy. No i wtedy już z negatywu mogłem wysyłać zdjęcia i zresztą jak byłem na Litwie, jak jeździłem po całej Rosji wzdłuż i wszerz, to z tego aparatu wysyłałem, aczkolwiek musiałem też wozić ze sobą ciemnię całą. Musiałem wywołać film, potem nawet kolorowy. Jak się wozi ze sobą całą ciemnię? W sensie wszystkie te elementy, które... Bo to trzeba znaczy znaleźć... na początku, jak był jeszcze ten wałek, to musiałem łącznie z powiększalnikiem. To pani sobie wyobraża, tego sprzętu było, a jeszcze aparaty, obiektywy. Wiem. No to W jakich latach teraz jesteśmy? W 80., pod koniec 80.? Teraz jesteśmy w połowie lat 80. Połowie lat 80.
A pod koniec lat 80. już była ta technologia prostsza, bo ta technologia ograniczyła się tylko do wywoływania filmów. Wywoływania i suszenia, a potem negatyw wkładało się do takiej maszynki, która Nadawała, tak? nadawała najpierw tam ekranik, tam trzeba było pisać i się wysyłało. No, Boże kochany, teraz to jest Muzeum Techniki. Ale jest to fascynujące też, pan opowiadał w wywiadach o początkach swojej pracy, o latach 60., jakie w ogóle wielkie były aparaty fotograficzne. To teraz to w telefonie, tak? Albo mały aparat. Wtedy to państwo tam kilogramy dźwigali. Ale chcę też uzmysłowić jedną rzecz, która jest dosyć charakterystyczna. W tamtych czasach, znaczy w latach 60. czy 70., miałem aparat, ten 6x6, w którym pracowałem, Rolleiflex, w którym mieściło się 12 zdjęć. Do tego ja musiałem, ponieważ to było RSW Prasa, to trzeba było się rozliczyć z każdego filmu, z każdej klatki. Tam trzeba było bardzo oszczędzać te filmy. W związku z tym ja na 12 klatkach musiałem zrobić maksymalnie dużo zdjęć. Czyli każde naciśnięcie spustku Musiało być było dobre zdjęcie. przemyślane i nieprzypadkowe. Jak patrzę teraz na tych fotografów, którzy po prostu żelazny palec naciskają setka zdjęć i dopiero z tego się wybiera. No, Zupełnie drugą inna, stroną, tak. zupełnie inna strona. No ja czytałam pańskie opowieści, może nie o 12, ale o takich przydziałach, że na jedno zdjęcie przypadało, nie wiem, 36, ile klisz to przypadało. mało obrazkowe. No właśnie, to jak to ja było, z że jednego filmu musiałem opublikować 2 zdjęcia. A film miał ile? 36? 36 klatek. No właśnie. I taki był przydział, czyli z Taki tych był przydział. 36... A jeden film szeroki na jedną publikację. No, to nie było specjalnie dużo z dzisiejszego punktu widzenia. Aparaty na film powodowały, że fotograf fotografował z większą refleksją, że każde naciśnięcie spustu to jednak wiązało się nie tylko z poczuciem, że tych klatek jest 36, że jest się ograniczonym w tym sensie, że nie można bezkarnie robić, że za chwilę zabraknie filmu. Dziś jest dużo mniej świadomej fotografii. Trochę ta magia fotografii odpadła. To fragmenty pańskiej wypowiedzi z materiału dla Ośrodka Karta. No właśnie to połączenie fotografia dzisiaj i wczoraj. No właśnie, inny świat. To mi trochę przeszkadza. To, że jest że fotograf mało świadomie często fotografuje, że to liczy na to, że ten aparat za niego zrobi. No bo jeżeli ja widzę, że mało tego, fotograf teraz nie wybiera z tych setki zdjęć, którą zrobił, tylko robi to za niego ktoś inny. Czyli on właściwie, jego udział w tym procesie twórczym jest Taki nikły, marny. nikły. On jest właściwie operatorem koparki, no, znaczy aparatu. No właśnie to, o czym pan mówi, to jest, ja bym chyba chciała, żebyśmy wrócili do klisz fotograficznych, żeby była ograniczona liczba tych zdjęć, bo to jest taki problem naszych czasów, jak się patrzy w to, ile mamy tych fotek beznadziejnych tak naprawdę, bo one są wszystkie brzydkie, złapane. No właśnie, I po a co? poza tym to powoduje w ogóle generalnie taki stosunek do fotografii. Ja widzę, większość zdjęć jest niechlujnie skadrowana. Przerzucanie tego właściwie, co powinien robić każdy fotograf, czyli zaopiekowaniem się zdjęciem od początku do końca. Przerzucanie na inne osoby, na edytora, na wydawcę, który potem kadruje dowolnie te zdjęcia. Nawet nie wiem, jak tu przypisać autorstwo, komu przypisać, bo to jest, prawdę powiedziawszy, no mówię, to w większości... Ja muszę taką anegdotę opowiedzieć. Jest wielka wystawa fotografa sportowego,
niestety kłopot z nazwiskami, nieważne, który był właśnie moim kolegą ze sportowca. Świetny fotograf, jego dorobku. Przychodzą młodzi moi koledzy, którzy się zajmują teraz fotografią sportową. Oglądają te zdjęcia. Każdy z nich ma być może lepsze zdjęcia w sensie sekundy uchwyconej. No tak, ale nikt nie bierze pod uwagę tego, że każde z tych zdjęć tego fotografa było od początku do końca przemyślane i Opracowane, tak? chwycony moment. W przypadku tych młodych fotografów oni się wyłącznie na technikę zdają. I to jest niby jakby postawić takie zdjęcia i tego, Warmiński się nazywa, tego właśnie fotografa i tych młodych ludzi, no to oczywiście technicznie to nie ma porównania. To ci młodzi ludzie wygrywają, ale nie wiem, no może dlatego, że ja mam takie doświadczenia, ale ja widzę różnicę. Ja widzę to, że tu jest kawałek faceta, który to robił, a tutaj jest tylko aparat fotograficzny. Ustawiony na 1 milion powtórzeń Tak. i po prostu coś się z tego Albo się wybierze. nawet, jak ja widzę teraz, za bramką stawia się aparat i on działa na fotokomórkę. Jak się w promieniu 10 metrów pojawia piłka, to on sam wyzwala migawkę. No Jezu, no to jaki w tym jest udział fotografii? No, powiedział Pan o tym, że trochę ta magia fotografii odpadła, trochę też ta właśnie. sztuka fotografii odpadła, no bo gdzie tu jest ten element sztuki, jest tu element technologii, ale Dokładnie. tej sztuki i oka ludzkiego już nie za bardzo. No to teraz zadam to pytanie, za które może Pan na mnie nakrzyczeć, bo jest to prawdopodobnie pytanie, które Pan słyszał 1 milion razy. Jakie to jest dobre zdjęcie? Jakie to jest dobre zdjęcie? Zdjęcie, w którym widać fotografa. Tak odpowiem. W którym widać autora. No widać, że to jest autorska fotografia, że nie ma w tym zdjęciu przypadku. No, a poza tym taka, która, no, jakie jest dobre zdjęcie, to jest troszkę trudno uniwersalnie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ różny typ fotografii, no, i trochę co innego dla portretu, trochę co innego dla reportażu. No to zostawmy na chwilę portret i zajrzyjmy do pańskiego świata fotoreportażu, bo te zdjęcia właśnie z miejsca zdarzenia, z miejsca dziania się. Powiedział Pan, że Pan zjechał kawał Rosji, kraje postradzieckie czy bloku ZSRR, to był pański temat. Jak się Pan w tym odnajdował? Bo portret to jest inna opowieść, ale no widać Pana w pańskich zdjęciach takich fotoreporterskich. Tam jest miejsce na sztukę w takim dziennikarskim, fotoreporterskim dziele? Nie, no może sztuka to za dużo powiedziane. To jest bardzo sprawne, raczej, znaczy dobry fotoreportaż to jest sprawne dziennikarstwo fotograficzne. I tak zostawmy. A to Pan lubił? To jest Lubiłem. pański też konik, bo Tak. no to jest takie dokumentowanie rzeczywistości, codzienności, ale właśnie w niecodzienny, rzeczywisty, Tak, ale jednak ale oryginalny sposób swój. Tam W albumie? nie w albumie, tylko w tym krótkim opisie mojej fotografii było napisane, że ja nawet w tych fotografiach reporterskich szukam człowieka. I to jest prawda, że ja głównie przez portret i przez człowieka usiłowałem opowiadać te historie, które te fotoreportaże nawet. Zawsze jakieś emocje, no zawsze jakiś,
No, No emocje moment też, te były. emocje, człowiek, wycinek chwili, ale z pańskiej perspektywy, jak się fotografowało właśnie takie przemiany ustrojowe, ważne wydarzenia polityczne, jak ten Wałęsa, na którego się czekało, jak pan to wspomina? To zupełnie inne okoliczności, kultura, ludzie kultury, mrożek, a Tak. tutaj jest pan, dzieje się i to jeszcze emocje pańskie wchodzą, no nie Tak, tylko tych ludzi tak, tam, tylko no to oczywiście. jest o pańskim kraju też, tak? Ja sobie myślę, że ja uczestniczyłem właśnie z aparatem fotograficznym właściwie w najważniejszym takim momencie życia, znaczy przemian w tym kraju. Okrągły stół, wyjście wojsk rosyjskich z Polski, ja wiem, pierwsze posiedzenie Sejmu, wybór Mazowieckiego. No, wszystkich tych rzeczy byłem świadkiem i usiłowałem to przekazać możliwie najlepiej jak potrafiłem wtedy się jeszcze dużo było czytelników i gazety publikowały zdjęcia. Ja pamiętam, jak Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita konkurowały ze sobą Też pamiętam dobrze na te czasy, front na page, okładki, na okładki, no jasne. na pierwsze strony właśnie na najlepsze zdjęcia właśnie z tego, co się działo, a działo się też bardzo dużo. No właśnie, no to jest trochę inny rodzaj fotografii. Dlatego ja mówię, ja byłem uniwersalnym fotografem, bo próbowałem każdej fotografii, każdego rodzaju fotografii po trochu. Pamiętam, jak zaczynałam pracę dziennikarki, to usłyszałam takie zdanie, że w tym zawodzie to trzeba się zajmować tylko polityką, bo kulturą to się wszyscy zajmują, więc jak chcesz być znanym dziennikarzem, to musisz się zajmować polityką. Zastanawiam się, co pan słyszał, zaczynając pracę fotoreportera, czy nie usłyszał pan na przykład takiego zdania, musi się pan zajmować tylko fotografią wojenną, albo być korespondentem wojennym, fotoreporterem. I czy ta gałąź, no dzisiaj niestety mocno aktualna, pańskiej działalności była dla pana interesująca? Muszę od razu powiedzieć, że akurat byłem na paru wojnach i to jest kompletnie nie moja bajka. Ja się byłem w sytuacjach w Gruzji, w Cynwali, nawet na Litwie, w takich bardzo dramatycznych sytuacjach. Niedobrze się z tym czułem. Nie chciał pan pokazywać takich rzeczy, tak? No na nie swoich chciałem zdjęciach? pokazać, bo to zawsze wiązało się z jakąś olbrzymią no nie wiem jak to określić, ale to Tragedią, no to są, to jest tragedia na zdjęciach, oczywiście, tak? ale to po prostu dla mnie to zbyt Obciążeniem to było dla pana, tak? dobry fotograf wojenny powinien działać na zimno. Nie brać, że tak powiem, powinien fotografować i specjalnie nie powinno to na niego mieć wpływu, na jego osobisty odbiór. Ja tak nie potrafię. Ja za bardzo się, że tak powiem, przejmuję tym, co się dzieje w kadrze i mnie to przeszkadza w robieniu zdjęć. No. Zastanawiam się też, na ile ma na to wpływ pańskie dzieciństwo, pańska młodość. No, czytamy o panu tata Ludwik, z wykształcenia, ojciec Ludwik, Tak. z wykształcenia prawnik. Pochodził z Tomaszowa Mazowieckiego, z zasymilowanej rodziny żydowskiej. Przeżył okupację niemiecką na aryjskich papierach, będąc buchalterem w firmie budowlanej w Warszawie, później w Rydze. Jego bliscy zginęli w Treblince. Pańska rodzina ma bardzo taką silną, mocną, tragiczną też kartę związaną z wojną. Na ile to też dla pana miało takie znaczenie na późniejsze właśnie takie wybory, że pan tej Wie wojny pani, więcej nie chciał? To jest prawda, aczkolwiek mój ojciec bardzo mnie izolował od informacji. Ja muszę powiedzieć, że dopiero pod koniec życia
Mój ojciec brał udział w takim programie Shoah, to się chyba nazywało. Fundacja Spielberga robiła wywiady z ludźmi, którzy przeżyli Holokaust. No i właśnie mój ojciec tam wtedy miał właśnie bardzo długie interview. I wtedy się dowiedziałem wielu rzeczy, o których nie miałem zielonego pojęcia. Bo mój ojciec mnie absolutnie izolował od tego i nie chciał. I nawet w 1968 roku, powiem szczerze, nie bardzo miałem świadomość. No, przypomniała mi się dosyć zabawna historia z mojego dzieciństwa. Ja mieszkałem na ulicy Królewskiej 2, tam to było w ogóle magiczne miejsce, tam sami fajni ludzie mieszkali i z dziećmi, z którymi się wychowałem, mam kontakt do dzisiaj. Ale był tam taki chłopak, mój rówieśnik, z którym ja się bardzo przyjaźniłem, ale to nie znaczy, że jak się z nim nie pokłóciłem, to go kiedyś wymyślałem od Żydów. No, przyszedł ten ojciec tego mojego kolegi do mojego ojca i mówi: Ludwik, czyś ty zwariował? No i ojciec wtedy usiadł i mi wytłumaczył, że... Ale ja tego nie używałem jako Żyd, to dla mnie było przekleństwo. No, tak niestety w tym społeczeństwie to się tego... I ja nigdy nie miałem poczucia tego, że że mój ojciec miał takie czy inne pochodzenie. Ojciec mnie bardzo izolował. No. A co powiedział w tym filmie, o którym pan mówi, w tym nagraniu? Czego się pan dowiedział, co było dla pana niedostępne przez lata? Przede wszystkim o strasznych, że tak powiem, takich rzeczach, o tym, jak stracił pierwszą żonę. Ja w ogóle nie wiedziałem, że miał pierwszą żonę. Że ona popełniła samobójstwo, bo się przestraszyła. Znaczy już nie mogła dłużej żyć w takim życiu, a oni cały czas uciekali. Zanim się znalazł w tym w tej firmie, która go, że tak powiem, przyjęła, jakaś niemiecka firma, w której pracował jako buchalter i dała mu jakieś schronienie i możliwość zamieszkania, to przedtem się tułał właściwie po Warszawie, narażony na to, że pierwszy lepszy szmalcownik pokaże go palcem, no tak. A potem w Rydze go moja mama, która uciekła z Litwy, ale z zupełnie innych powodów, bardziej sentymentalnych, poznała, no i tak już zostali ze sobą. Ale ma pan piękny tutaj zestaw rodzicielski. Mama Zofia z domu Nawrocka wywodziła się z rodziny aktorskiej z Lwowa. Tak? Tę opowieść o tej rodzinie pan zna? Znał? No, znam. No, moja babcia, która jeszcze długo żyła tu po wojnie, była... Znaczy, dziadek był podobno dobrym aktorem. Mówię podobno, bo to znam z relacji babci. To babcia nie mogła może powiedzieć. mówić nic innego, no, nie może mogła, mówić nic innego. absolutnie. Babcia natomiast była aktorką, ale była tak zwaną halabardą. To pani wie, co to znaczy. Nie wiem. Że rola drzewa? Nie? W Nie, sensie, no że tylko po drugoplanowa prostu postać, czy? zawsze Rozumiem. na scenie są Rozumiem. prawie statystka. No więc zrezygnowała rolę z bycia uzupełniającą. aktorką i została suflerką.
I była podobno jedną z najlepszych suflerek w Polsce. Bardzo o nią zabiegano w telewizji i w Teatrze Polskim pracowała do późnego wieku. A mój dziadek umarł bezpośrednio przed wojną, więc nie wiem. Natomiast moja ciocia była też aktorką, czyli siostra mojej, no i tak dalej. Czyli ma pan w DNA budowanie dobrych relacji z ludźmi sztuki. Po prostu nie mógł pan wybrać inaczej. No nie no, A kto pana uczył fotografii? kto mnie uczył? Jak już pan wziął ten aparat i pan się wkręcił, był jak taki ustaliliśmy. pan, który już świetny i zapomniany fotograf Marek Holzman, który mnie przeprowadził przez te pierwsze, że tak powiem, najtrudniejsze momenty, kiedy człowiek doprowadził do sytuacji, w której przestałem zwracać uwagę na technikę, a zacząłem zwracać na obiekt fotografowany. Bo każdy początkujący fotograf najpierw się męczy, ostrość. I to jest ważniejsze niż to, co jest tam na zewnątrz. No i Marek Holzman przez jakiś czas się mną opiekował, a potem już jak się wyzwoliłem na niepodległość, Buntując się po drodze, jak to zwykle przy takim wyzwalaniu. Nie buntowałem się, bo on był dla mnie absolutnym autorytetem. To wielki fotograf, który niestety, o którym pamięć absolutnie zniknęła. Nie wiem, robił rewelacyjne zdjęcia i też portrety świetne, więc miałem dobrego mistrza. A jak już się pan wyzwolił na tę niepodległość i już też zrobił sporo zdjęć, to jak się trafia na okładkę Time'a, Washington Post, New York Times, jak to się robi? No to po prostu wynikało z mojej pracy w AFP, że udawało mi się robić zdjęcia, które podobały się właśnie w danych tytułach. Pamięta pan swoją pierwszą okładkę, taką zagraniczną? Opowiadał pan tak dokładnie o tym, o wieczorniaku, o ekspresie wieczornym, o pierwszym. Pamiętam, to była okładka, ja z kolegą z AP pojechaliśmy do Wilna. Wtedy to jeszcze była głęboka radziecka prowincja, ale już tam się coś zaczynało dziać, bo już też przecież te odgłosy polskich tu przemian się trochę tam przebijały. No i była jakaś demonstracja pod litewskim Sejmem, właśnie takich zwolenników wolności. No i myśmy tam z kolegą razem działali i ja te zdjęcia wysłałem do serwisu AFP. I tak się moja okładka widocznie spodobała, że oni... Czyli to pierwsze zdjęcie to było, i to było co? Za AFP to było gdzie? To było New York Times, nie? Nie, to była okładka Newsweeka. Newsweeka. Czyli zdjęcie z Litwy, z Wilna trafiło na okładkę. Z Litwy, tak. Zresztą większość z tych... Nie, przepraszam. Zdjęcie, z którego najbardziej byłem dumny z publikacji, to był Life Magazine, rozkładówka. Boże, Life Magazine to było miejsce, o którym marzył każdy fotograf. Niestety już nie istnieje. To prawda, wiem. I co to było? To był Wałęsa i Jaruzelski. Taki zrobiłem portret, na którym Wałęsa się tak kokieteryjnie uśmiecha, a Jaruzelski jest Jaruzelski. Jak zwykle jakby połknął kij. Tak.
To zdjęcie pamiętam. Tak, chciałam właśnie dopytać o ten live. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak wyglądają kulisy pracy artysty, kulisy pracy twórcy. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Pana doświadczenia związane z byciem takim zaangażowanym twórcą Stowarzyszenia ZAIKS. Domy pracy twórczej to są takie miejsca, które wydaje mi się, że są tak wdzięczne do tego, żeby tam, no właśnie, rozwijać się, spotykać. Bywał Pan, jeździł Pan? No jeździłem oczywiście, przez lata całe jeździłem do Zakopanego, jeździłem do Sopotu, byłem w Krynicy. Tam raczej towarzysko, czy właśnie szukając inspiracji? Nie, muszę się ze wstydem przyznać, że jak jeździłem do Zakopanego, to na narty, głównie. A to bez wstydu, przecież trzeba też odpoczywać. No właśnie. Ale swoją drogą lubiłem te domy, ponieważ one mają swój klimat. We wszystkich tych domach zresztą spotyka się ludzi, których się lubi spotykać i jest z reguły bardzo miło i atmosfera, którą tworzy ten personel, jest po prostu znakomita. Ja tylko jednej rzeczy żałuję i nie mogłem tego jakoś przeprowadzić, że w zasadzie powinno się zrobić jakąś historię, opisać historię tych domów pracy twórczej, szczególnie Halamy, szczególnie, no i Sopotu oczywiście, bo tam za tymi domami ciągnie się naprawdę Te mury dużo widziały. miliony różnych zabawnych anegdot i opowieści o twórcach, którzy tam byli, a przecież byli najwięksi. A Pan co by nagrał, jakby powstało takie archiwum historii mówionej, na przykład Domu Pracy Twórczej w Sopocie, to jaką historię by Pan nagrał? A propos Sopotu? Ale może być też Zakopanego. Nie, wolę Zakopane. Bardzo proszę. No bo tam te narty, ja wiem. Nie, Zakopane narty. Ale wie Pani co, ja zawsze uwielbiałem ten nastrój tego domu góralskiego, w którym jeszcze była ta stara załoga, pani Zosia, która zawsze witała, prawdziwa góralka i naprawdę czuło się tak, jakbym był jakbym przyjechał do siebie, no po prostu. Do domu. Do domu. No. A poza tym pięknie położone te domy są. No, w Sopocie też, przy samym molo, znaczy naprzeciwko Grandu, więc właściwie w idealnym punkcie. No, te domy to jest absolutna, dla ZAIKS-u to jest, no nierozerwalnie są związane z tym z ZAIKS-em. Powiedział Pan o tym, że to były takie miejsca, są miejsca spotkania ludzi, których się lubi, to są miejsca spotkania z innymi twórcami. Zastanawiam się, na ile dla Pana, jako dla twórcy, bycie częścią stowarzyszenia twórców, takiej społeczności, to jest ważne, pomagało, co to dawało, czy daje? Ja muszę to rozdzielić na dwa etapy. Zapisałem się do ZAIKS-u w sytuacji, kiedy ZAIKS jeszcze zajmował się sprawami fotografów i plastyków. Wtedy to robiłem, zapisałem się z powodów zawodowych. Mogłem wypisywać rachunki, mogłem dodatkowo zarabiać, a poza tym niezwykle imponowało mi to środowisko. To było jedno z dwóch takich stowarzyszeń, w których Trzeba było być. których powinno się być, No jasne. kompletnie niezwiązanych z polityką, więc tym to było fajniejsze. A potem, po 90 którymś roku, kiedy zmieniło się prawo autorskie, no i niestety fotograficy stracili tą możliwość rozliczania się przez ZAIKS, było to w zasadzie no takim klubem towarzyskim wyłącznie
dla fotografów, bo i plastyków. No ale zaczęliśmy my jako fotograficy działać na rzecz tego, żeby nam przywrócono tutaj w ZAIKS-ie tą obecność pełną. No bo to, że nas tolerowano, no to tak z powodu tradycji. No w końcu od lat 20. Byliśmy tu obecni, no więc tak trudno nas trochę było się pozbyć. No w każdym razie zaczęliśmy działać aktywnie. Część z nas do zarządu, część z nas w różnych odsłonach. No w tak. różnych odsłonach. Doszło do tego, że prezesem był przez wiele lat Janusz Fogler, który jest członkiem naszej sekcji. Ja byłem w zarządzie, i przez wiele lat byłem, że tak powiem, przewodniczącym sekcji domów pracy twórczej. Co właściwie było głównie funkcją techniczną, bo chodziło o to, żeby akceptować te przydziały, które biuro Jasne, dawało. No ale też mieliśmy trochę uwag i do różnych tam działań, no ale to już jest jakby sprawa mało istotna. No i przez tą aktywność teraz się okazuje, że jesteśmy blisko i znowu będziemy pełnoprawnymi członkami ZAIKS-u, z czego się bardzo cieszymy. No a bycie w tak dobrym klubie towarzyskim to jest też warte. No właśnie a propos tego klubu towarzyskiego, bo miałam okazję rozmawiać z panem Alanem Starskim, który opowiadał, że nie gra, tylko jeździ na łyżwach, a pan z nim Na rowerze. Na rowerze? Ja na łyżwach nie, ale jeździmy na rowerze do Konstancina. On przyjeżdża do tego i jeździmy sobie albo do Konstancina, albo do Powsina. No tak, raz w tygodniu. A z Andrzejem Dąbrowskim to rajdowo? Andrzejem Dąbrowskim to tylko o fotografii. Tylko mam kontakt, że tak powiem, związany z fotografią. Uśmiechamy się trochę, ale myślę sobie, że to jest też dobry moment, żeby zapytać o to, pana jako twórcę, jako artystę, czy czasami można się wyłączyć z tego bycia artystą i twórcą, jakoś to łączyć właśnie z taką codziennością, zwykłością, z życiem prywatnym. Pan powiedział takie zdanie, że nie wziąłem pracy w weekendy, bo chciałem mieć czas na życie rodzinne, czyli czasami się wyłącza jednak ten spust w głowie. No, oczywiście, no inaczej by nie można było, no chyba, że ktoś jest kompletnym kabotynem i uważa, że jest na tyle genialny, że nie może chwili zostawić tego świata bez swojej twórczości. Nie, no oczywiście, no. Dla mnie życie osobiste jest dosyć istotne i I można genialnie, mając czas na życie osobiste, oczywiście. tak. Kiedy wybierał pan zdjęcia do wystawy w Konstancinie, była taka wystawa pańskich Tak. prac, nazywała się Obiektywnie, to w katalogu tej wystawy, w materiałach jest taki pański cytat, bo musiał pan dokonać wyboru. Przeglądając setki, tysiące zdjęć znaczących etapy mojego życia zawodowego, zdałem sobie sprawę z trudności wyboru, bo jak bez poczucia przypadkowości połączyć ze sobą fotografie reprezentujące różne gatunki fotografii, dodatkowo mając świadomość, że mój emocjonalny stosunek do wybranych zdjęć jest zapewne inny niż widza. Ma pan do każdego zdjęcia taki emocjonalny stosunek, czy bez przesady? Nie, no bez przesady. No, mam do niektórych zdjęć emocjonalny stosunek, szczególnie do zdjęć, przy robieniu których coś się działo. No, i po tamtej stronie aparatu. No, tak myślę, no, że nie, są tysiące zdjęć, do których nie mam żadnego stosunku, bo jest po prostu Rzemiosło. fotografia, rzemiosło.
Jest taka strona w internecie, w mediach społecznościowych, nazywa się Krótka historia jednego zdjęcia. Bardzo ją lubię. Jej autorzy wybierają zdjęcia z różnych momentów i rzeczywiście i nowsze, i starsze zamieszczają, zresztą prowadzona przez pasjonatów fotografii, zamieszczają krótki opis. Ja chciałam Pana zaprosić do takiego krótkiej historii jednego zdjęcia. Ja też mam takie zdjęcia, nie mogę powiedzieć moje ulubione Pańskie zdjęcia, bo kim żebym była, ale takie, przy których ja się zatrzymałam. Czy one wszystkie mają jakąś historię? Jaka jest historia za tymi zdjęciami? Jakbyśmy zajrzeli za... Stolik w czytelniku. Tak? To jest stolik w czytelniku? To jest stolik w czytelniku. Gucio, przepraszam, że tak mówię, bo przecież nie byłem z nim Ja na chyba tym. się nie obrażam. Chyba się nie Myślę, że obrażał. on też się nie obraził. Był otoś wściekły na Konwickiego ale ponieważ rzecz się odbywała publicznie, to nie To nie mógł można- być tak za bardzo wściekły, To bo nie mógł jednak być, ale to nie, tylko nie na wypada. twarzy było widać. I ja tą nie wściekłość, ale tą niezadowolenie. Ale mi się wydaje, że to trochę oddaje jego stosunek do świata pod koniec życia. No tak się mówiło rzeczywiście i tak się o nim czytało. Ach, jaka jest historia tego zdjęcia? Też bardzo dziwna historia jest. Nie uwierzy pani, on w ogóle mnie nie widział z aparatem. Ja, Jak to nie była pozowana sesja? a skąd? Rzecz się odbyła w ten sposób. Z nim też niełatwo się było umówić. Ja skorzystałem z tego, że autor tekstu wywiadu z nim dał mi ten tekst do autoryzacji. Umówiłem się z nim u filmowców. On usiadł w takiej sali, gdzie było 1 000 000 krzeseł i zaczął to czytać i od czasu do czasu patrzył gdzieś, czytał i patrzył gdzieś w przestrzeń, A pan go wtedy... a ja go fotografowałem. To akurat, wie pani, niedokładnie pamiętam tego opartego w jakiej sytuacji, ale wydaje mi się, że to jest jego... No nie chcę dorabiać. No gdzieś tam się oparł. To nie jest tak, że on tu pozował panu pod aparat. No nie. On nie pozować mi na pewno nie Nie pozował. pozował. No bo to tak... Zresztą ja starałem się no oczywiście nie zawsze mi się udawało. I wszyscy z papierosami, teraz to by już nie Tak. przeszło. Tutaj kultowy Wojciech Kilar, też absolutnie. A I ta to fryzura. to ja niestety wymyśliłem taką sytuację, bo też nie miałem za bardzo pomysłu, jak go sfotografować. Poza tym on był bardzo wycofany, miał chorą żonę wtedy i zaprosił mnie naprzeciwko, było taki jakiś klub, restauracja i usiedliśmy tam przy stole, ale ja zobaczyłem, że tam jest taki rozświetlony ekran i pomyślałem, te jego antenki, te włosy, To on prawda. tu ma na pewno jakiś, nie z zaświatami, tylko No, z jakimś takim transcendentnym, takim tak, z on ma duchowością. tam się kontakt, kimś łączy. absolutnie. To No nie idealne jest, zdjęcie dla tak. twórcy. Tak. To inne, ale to są zdjęcia z koncertu The Rolling Stones chyba w sali kongresowej, prawda? Pierwszy Mick Jagger. koncert No właśnie. Rolling Stones 67 rok. Jezus Maria, jak to dawno. Ale super, to są wspaniałe zdjęcia. Są takie lokale w Warszawie, w których wiszą zdjęcia Micka Jaggera z tego koncertu. Fotografia Ktoś mnie koncertowa, panie tak. Wojciechu. No, fotografia Tak, ja koncertowa. bardzo dużo mam fotografii koncertowych. Ale jest też takie solo zdjęcie Micka Jaggera pańskie. Nie wiem, czy ono gdzieś tutaj jest takie na zbliżeniu. To też Tak. pewnie gdzieś tam z tej... Jak pan to wspomina? Chyba No, głośno było, strasznie krzyczeli. Coś Ja czuję, powiem, że tam... wtedy był krótki okres, kiedy nie pracowałem dla żadnej agencji. Pożyczyłem aparat od kolegi. Posiłkując się nieważną już legitymacją szafowską, ale bilet miałem. Szedł pan na lewo tam? Nie, bilet miałem. No, ale za kulisy już trochę na lewo. Ale No żeby dostać właśnie. się pod scenę, no to tą legitymacją machałem, teraz to w ogóle nie Czyli na lewo jednak, na cudownie. lewo. No i miałem jeden film, znowu 12 klatek i warunki, które były
Umiarkowanie dobre, no jasne. Mocno tego. Dlatego one są trochę poruszone, troszkę... No dobrze, ale powiem szczerze, że dla mnie, bo ja byłem fanem Rolling Stonesów, dla mnie to było przeżycie takie, chociaż powiem szczerze, jak posłuchałem gdzieś nagranego tego koncertu, to oni tak fałszowali, Chryste Panie, to było po prostu... Nieważne. No nieważne, oczywiście, to prawda? jako Ja wiem. sama impreza, jako... I pod sceną, rozumiem, te No zdjęcia tak, o. w tych wszystkich emocjach. To jest świetne zdjęcie. To jest Iwaszkiewicz, Jarosław Tak. Iwaszkiewicz, jak z posągu. Tak, to było zrobione Jak w z czasie, posągu. jak pracowałem dla literatury, była tak zwana Akademia Literatury i tam no też szukałem takich możliwości, żeby mi trochę światło pomogło, ten dym z papierosów, to chodziło mi o to, żeby zrobić takie zdjęcie, w którym nie trzeba byłoby tłumaczyć o co chodzi. Tutaj widzę córka Micka Jaggera, a propos Córka Micka sympatii Jaggera, do tak. Rolling Stones. Bardzo chciałabym jeszcze znaleźć zdjęcie Melchiora Wańkowicza, które moim zdaniem jest w tym albumie. Coś pan tak rzeczywiście z boskością łączył tych swoich bohaterów i twórców. Nie wiem, czy ono było tutaj. Mam nadzieję, że zaraz tutaj, to jest Andrzej Wajda. A są osoby, które odmówiły panu pozowania, czy pojawienia się przed aparatem? Nie było takiej No nie sytuacji. miałem takiej sytuacji. To pytanie się wytnie. To Wańkowicz. Dlaczego? Wańkowicz, tak. To był Taki, to też powiedziałabym, szelmowski uśmiech. Akademia Literatury. Ja czasami odrobinę zdjęcia poprawiam. To znaczy poprawiam to Prawo fotografa. za dużo powiedziane. Usuwam z tła, znaczy doprowadziłem tło do czerni, żeby jakieś szczegóły nie rozpraszały. Ale to jest świetny efekt, bo on wygląda, jakby ta tak. głowa była zawieszona po prostu. No właśnie, Jakby to była chodziło mi o sama to, głowa, tak? To jest genialne. żeby wzrok właściwie wyłącznie na twarzy się skupiał i żeby taka była... Nie wiem, czym skończymy. Zastanawiam się, dokąd nas doprowadzi ta droga opowieści. Przyniósł pan jeszcze, no właśnie, może jakieś zdjęcie, które pan chce wybrać, bo ja wybrałam kilka od siebie. Moje pierwsze zdjęcie, Mogę? Pokażę do kamery. pierwsze zrobione zdjęcie. Ale w tym jest pewien... Ale to jest to z Ekspresu Wieczornego? Nie. 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 Znaczy pierwsze zrobione, nie Nie publikowane. opublikowane. Dlaczego to jest śmieszne? Bo to jest jednocześnie jakby puszczam tu oko, ponieważ to jest fotograf, który robił zdjęcia pod zoo z misiem i ta technologia, i właściwie on pracował technologią, bo to były zdjęcia natychmiastowe. On robił Polak. ciach i w kubełku tam coś bełtał i po chwili była gotowa odbitka. No oczywiście takie tylko małe zdjęcia. Ale robił. świetne, to świetne. I to jest... 1966 rok, ja powiem, No. bo tutaj podpisane pod zdjęciem. Ja I co z to tym zdjęcie puszczeniem lubię, oka? ponieważ to jest jakby troszkę takie puszczam tym zdjęciem oko trochę. Znaczy jest to fascynujące, bo ja nie wiedziałam, że robiono już wtedy zdjęcia natychmiastowe. Teraz one są takie modne, popularne, aparaty, z których wychodzą. Tylko, że to było tak prymitywną metodą. Oczywiście. I tak wiaderko, jakościowo takie. I tylko od razu pozytyw. No to i jakość tego była dosyć marna, ale jak widzi pani, są. To pewnie jakieś legitymacyjne było nawet. Myślę sobie, że takim pomysłem na spotkanie z panem mogłoby być, tylko wtedy musielibyśmy mieć zamiast wody herbatę zaparzoną, żeby sobie usiąść i zrobić takie oglądanie albumu fotograficznego, bo właściwie którego pańskiego zdjęcia byśmy się nie dotknęli, to jest tutaj opowieść. Co pan znowu tam jeszcze wyjmuje? Nie, ja tylko patrzę. No. Ale to my też Cześć. musimy zobaczyć. Pan tylko nie patrzy. Pan widzi więcej, jak ustaliliśmy w byciu dobrym fotografem, że widzi pan więcej poza No aparatem. staram się, wie pani, no bo to wtedy tylko
Nie, no już chyba tu nic nie ma do... No tu jest też ten Wik Kieślowski. Pytamy Państwa często w tych wywiadach o takie przesłanie, poradę, słowo, które mogą Państwo powiedzieć ludziom, którzy debiutują w Waszej dziedzinie. Ale trochę się boję zadać to pytanie Nie, Panu, wie Pani co, to nie ma bo sensu. nie wiem, co tu mówić tym dzisiejszym fotografom, bo to naprawdę jest... bardzo inna opowieść. Moje doświadczenia są kompletnie się nie sprawdzają w tym świecie cyfrowym. Teraz jak widzę, co potrafi sztuczna inteligencja zrobić ze zdjęciem. No ja jestem przerażona, a Pan? Ja jestem przerażony jeszcze bardziej. I dlatego się uśmiechnęliśmy. Ja dlatego... Niewiele ma to wspólnego ze sztuką fotografii. Wie Pani, no nie do końca, bo gdzieś tam musi być kawałek autora, musi być jakiś zaczyn, żeby powstało jakieś zdjęcie. One I są musi sztuczne, być... ale po nich widać, że one są sztuczne, nawet jak No i najbardziej takie trzeba technologiczne. traktować, zupełnie inna kategoria. No. Gorzej jak się je traktuje jako rzeczywistość, to wtedy jest dramat, ale jak się je traktuje jako taką no, zabawę, no i patrzy się na to, właściwie to zdjęcie bez autora, tu ma Pani rację, no. Albo jest wielu autorów. No, musi być jakiś zaczyn i musi być, znaczy coś, na podstawie czego jest to zdjęcie zrobione i musi być ktoś, kto to zaprogramuje odpowiednio. No więc jakieś tam autorstwo można byłoby przypisać, ale to nie jest... To nie może, to nie będzie mogło być nigdy takim wiodącą, nie będzie mogło być jakąś wiodącą częścią fotografii, tylko to zawsze będzie tak jak teraz szlachetne techniki fotograficzne jakieś tam też się stosuje. No. Oczywiście. Ale właśnie nie wiem, jakby mnie Pani zapytała, dokąd ta fotografia zmierza, to powiedziałbym, że nie wiem. No. Praktycznie zawód fotografa umarł. Nie ma go, bo no, coraz mniej tytułów, których można drukować. Został internet. Z ekonomicznego punktu widzenia to w ogóle jest nieopłacalne w tej chwili. Jest kilkunastu fotografów, którzy są w stanie z tego zawodu żyć. Nie ma już etatowych fotografów. No więc zawód fotoreportera umiera. Ja bywam jurorem w różnych konkursach fotografii prasowej. I ja widzę, jak to się zmienia, jak to niestety zamiera ta fotografia prasowa. Nie ma fotoreportażu praktycznie, bo nie ma go gdzie drukować, nie ma go gdzie pokazywać. Fotografia polityczna, no to tylko te doraźne sprawy bieżące, które są bardzo... I to też takie bardzo wyraziste, bo takie na jakąś refleksję to nie ma co. Myślę sobie, żeby jednak znaleźć to, od czego zaczynaliśmy, czyli tę szklankę do połowy pełną, chociaż my już wszystko wypiliśmy, więc to też może być symbol. Ale myślę sobie, że na taką dosyć jednak smutną konstatację o śmierci tego zawodu, takim światełkiem w tunelu może być ten człowiek, którego Państwo jednak pokazują na zdjęciach, bo no jednak tak bardzo da się rozróżnić zdjęcie zrobione przez człowieka, czy przez sztuczny organizm, czy twór, że wydaje mi się, że w pewnym momencie to się jednak odbije i będziemy wracać, tak jak się wraca do różnych analogowych rzeczy, coraz bardziej. To na razie się robi taka moda, trend, a potem być może to jednak wróci jako coś takiego istotnego. Moim zdaniem już to będzie niszowe.
Czas pokaże. Tak jak trochę niszowe jest czytanie książek teraz, papierowych. No to myślę, że na inną rozmowę moglibyśmy się tutaj mocno nie zgodzić. Tak? Jednak książki papierowe trzymają się nieźle. Ale ja chcę pana jeszcze o jeden obraz zapytać. To będzie znowu trudne pytanie, ale gdybyśmy mogli tak wysłać pocztówkę z pańskiej kariery zawodowej, to jakie by pan zdjęcie wysłał jako pocztówkę ze swojej kariery zawodowej? Może pan wymyślić tę pocztówkę, to nie musi być gotowe zdjęcie. I nie może być ten fotograf sprzed zoo, bo już Nie, no to nie. wykorzystaliśmy. No, to już to jest tylko jako żart pokazane. Jakieś zdjęcie jako pocztówkę. Jakiś bardzo ładny, pogodny pejzażyk. I tyle. Bardzo dziękuję. Pan Wojciech Druszcz, a właściwie Marek Wojciech. Marek Druszcz. Wojciech. Bardzo dziękuję za spotkanie. I zamykam oczy i widzę ten pejzażyk. Dziękuję. Ja też.